Szanowni Państwo, przed nami kolejny wywiad i trzeci dzisiaj duet. Jest znowu z nami pianista i śpiewaczka, pani Angelika Wiśniewska, sopranistka. Dzień dobry. Mezzosopranistka? Przepraszam, oczywiście mezzosopranistka. I pan Paweł Zomer, pianista. Dzień dobry. Który jest związany też z miastem, w którym odbywa się konkurs Adesarii, także nie jest tu pierwszy raz. Nie jest to pierwszy raz, nie jest to drugi raz. Myślę, że to któryś z kolei. Zawsze tutaj wracam z sentymentem. Mam tutaj rodzinę na miejscu i cieszę się, że udaje się łączyć pracę z rodziną tutaj, która jest. Także no, dla mnie ogromne zawsze emocje, przeżycie, że mogę tutaj trochę czasu spędzić z nimi, a jednocześnie też jakoś się zrealizować zawodowo. Także no, pogoda nie dopisuje w tym roku za bardzo, bo pewnie bym też planował jakieś pójście w góry. No, ale jest konkurs i jest cudownie. I odbył się pomimo wszystkich perturbacji pandemicznych, więc myślę, że to jest coś dobrego. Szanowni Państwo, widzę w tym roku, czuję taką energię od występujących. Większą niż poprzednio, mam wrażenie, dlatego, że jest taka radość z powrotu na scenę. I jak Państwo też to odbierają, że znowu można wystąpić przed publicznością, znowu można ze sobą też na scenie wystąpić. Jakie Państwo mają wrażenia na ten temat? No jest to rzeczywiście wyjątkowe uczucie, móc stanąć tutaj na tej scenie, zwłaszcza po tym okresie, kiedy nie do końca było wiadomo, czy ten konkurs naprawdę się odbędzie, ale ku naszemu zadowoleniu możemy tutaj być, razem wystąpić. Rzeczywiście jest ogromna energia, ogromna radość. Myślę, że z tego faktu, że właśnie po tym zamknięciu możemy się tutaj pojawić, ale również dlatego, że po prostu jesteśmy na konkursie Adesarii. A dla Pana, bo to też jest jakaś tam, no, po jakimś pewnie przerwie również występuje się przed publicznością i wiem też od niektórych, że byli tacy śpiewacy, takie śpiewaczki, które przez jakiś czas występowały tylko z playbackiem, tylko do kamery, a teraz znowu jest taka interakcja. No, myślę, że muzyki na żywo jednocześnie wykonywanej nie zastąpi chyba nic póki co. No więc tak ja sobie pomyślałem, no wreszcie można to znowu robić wspólnie. No i takie emocje, no zawsze gdzieś tam to serce bardziej zabije. I to jeszcze no, wspaniali śpiewacy na konkursie, więc to dodatkowa przyjemność i motywacja, żeby tu być, żeby działać. No, chcemy więcej. I jeszcze więcej tej radości jest właśnie, kiedy mamy takie duety, kiedy pojawia się i pianista, i wykonawca. Jak wygląda Państwa współpraca? Czy to jest ważne, że znają się Państwo, że Państwo pracują ze sobą i na co szczególnie Państwo nawzajem zwracają uwagę, kiedy występują Państwo na konkursie? Bo to jest troszkę coś innego niż występowanie takie regularne. To jest nasz pierwszy wspólny konkurs. I też współpracujemy stosunkowo od niedawna, ponieważ w październiku będzie rok, ale myślę, że to mogę powiedzieć ze swojej strony. Bardzo dobrze rozumiem się z Pawłem, dlatego bardzo zależało mi na tym, żebyśmy byli tutaj razem. Nawet chwilę temu po zejściu ze sceny powiedziałam mu, że czuję się naprawdę bezpiecznie, kiedy siedzi obok, ponieważ wiem, że jest to po prostu rodzaj współpracy. Bardzo często pianiści starają się po prostu akompaniować, a ja od pierwszych zajęć mam poczucie, że Paweł po prostu coś razem ze mną tworzy i to jest dla mnie bardzo ważne doświadczenie, które myślę warto pielęgnować. A dla Pana? No, dla mnie to jest, no wiadomo, że bardzo przyjemność. Trochę też czuję się wyróżniony, że są śpiewacy czasem, że proponują mi wspólny występ na konkursie. Zawsze mi jest wtedy miło i kiedy mogę, to staram się jeździć. A na co szczególnie Pan musi zwracać uwagę podczas występu, takiego zwłaszcza konkursowego, kiedy śpiewaczka wykonuje swoją partię, a Pan tam jest i jednocześnie Pan tworzy interpretację, a jednocześnie musi Pan pomóc. To znaczy z Angeliką to jest naprawdę duża frajda i tutaj nie czuję jakichś zagrożeń, natomiast tak lubię sobie powtarzać, że po pierwsze nie szkodzić, czyli
robimy wszystko, żeby śpiewakowi było komfortowo, żeby cały czas ten styk był z dźwiękiem, z głosem. No i w zasadzie to trzeba słuchać bardzo śpiewaka, co się tam dzieje i to jest taka droga, która już prowadzi chyba w dobrą stronę, tak mi się wydaje. Rozumiem. Chciałem zapytać też o repertuar w drugim etapie. Taką specyfiką drugiego etapu, tak troszkę jak pierwszego jest Mozart, tak drugiego jest utwór współczesny, kompozytora rodzonego po 50 roku. Wybrała pani Pawła Szumańskiego, znakomitego polskiego kompozytora. Dlaczego on? Ze znalezieniem odpowiedniego utworu nie było łatwo, muszę przyznać. I trochę jest to takim dziełem przypadku, natomiast bardzo szczęśliwy jest to przypadek dla mnie. W tym cyklu znajdują się 3 pieśni i od samego początku zastanawialiśmy się wspólnie z moim pianistą, z Pawłem, z panią profesor Anną Radziejewską, którą pieśń wybrać. I był taki moment, kiedy właśnie ta trzecia, Im Herbst, po prostu mnie oczarowała i myślę, że w jakimś sensie też Pawła. Udało nam się stworzyć taki wyjątkowy klimat tego utworu, który pozwolił na pewne emocje, przekazanie ich odbiorcom, czyli to, co chyba lubię najbardziej na scenie. Dlatego padło na ten utwór. I bardzo się cieszę, jeszcze cała gdzieś tam w środku się trzęsę, bo był to ostatni utwór, jaki wykonałam przed chwilą. Chciałem też zapytać przy okazji tego utworu, Paweł Szumański jest tyle specyficzny, że jest jednocześnie bardzo nowoczesnym, współczesnym kompozytorem, ale cały czas jakby żonglującym różnymi konwencjami z przeszłości. I czy pani w ogóle lubi śpiewać współczesny repertuar, czy też raczej właśnie ostrożnie i tylko wybrane utwory? Przez wiele lat byłam bardzo ostrożna, jeśli chodzi o utwory współczesne. Nie miałam też zbyt wiele okazji, żeby zapoznać się z tą literaturą. Natomiast myślę, że jest to bardzo inspirujący początek czegoś nowego i muszę przyznać, że już poszukuję nowych utworów. Myślę, że jest to po prostu niezgłębiona kopalnia ciekawych kompozycji. A jak wygląda to z perspektywy pianisty, to podejście właśnie do nowoczesnej muzyki? To jest taka inspiracja, no bo jednocześnie rzeczywiście jest współczesna, z drugiej strony cały czas te nawiązania do tradycji i w przypadku Szymańskiego i innych też, także to jest taka też dobra szkoła takiego uwrażliwienia na barwę, na to. No, w ogóle to powinniśmy też tą polską muzykę współczesną jak najbardziej tutaj, kiedy jest możliwość wykonywać, promować, szczególnie takie pieśni jak Szymański właśnie, która jest genialna, kosmiczna. I tym bardziej, że warto pamiętać, że polska muzyka współczesna jest też pewnego rodzaju taką wizytówką eksportową i czasami jest bardziej znana na świecie niż u nas. No i ostatnie pytanie. Do drugiego etapu był również wybrany Britain i Britain powróci w kategorii pieśni. No więc też pewnie jest on dla pani jakoś znaczący. I jakby razem z tym pytaniem jeszcze pytanie, które zadaję wszystkim, jak się śpiewa po angielsku? Pierwszy raz spotkałam się z tym cyklem już kilka lat temu, więc mogę powiedzieć, że jestem z nim dość dobrze zaznajomiona i zaprzyjaźniona, również właśnie z językiem angielskim. Nie było to łatwe doświadczenie, ponieważ jest to trochę inna wymowa niż ta, z którą spotykamy się na co dzień. Natomiast było to po prostu kolejne doświadczenie, kolejna lekcja, którą trzeba było odrobić. Może nie była najprostsza, ale myślę, że zaowocowała w jakimś stopniu. Zaowocuje również jutro. I to myślę, że tyle mogę powiedzieć na ten temat. Szanowni Państwo, jeśli chcą Państwo posłuchać jeszcze raz naszych wykonawców, to będzie okazja jutro podczas streamu konkursu pieśni. Życzę powodzenia i bardzo dziękuję. Dziękujemy, Dziękujemy zapraszamy. bardzo.